Kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich gości, nowe osoby, wszystkich partnerów, moich kolegów i koleżanki na dzisiejszym bardzo specjalnym webinarze. Jest on bardzo specjalny, ponieważ mamy bardzo specjalnego gościa. Poznałam ją 2,5 lata temu i mnie od samego początku bardzo oczarowała. Oczarowała mnie dlatego, bo nie jest to taka typowa, pragmatyczna, mocno stojąca na ziemi businesswoman, tylko wręcz przeciwnie, jest to bardzo ciepła, normalna kobieta, bynajmniej niespokojna. Jest to kobieta petarda, to jest nowe słowo, którego nauczyłam się po polsku. Czysta energia, jak to typowe Włoszki. Jest matką 3 dzieci i żoną człowieka, którego my określamy w naszej firmie niemiecka maszyna, i w dwójkę należą do elity w naszej branży network marketing na poziomie światowym. Jest dowodem na to, że nie trzeba studiować, nie trzeba mieć jakichś tytułów naukowych, czy mieć niesamowite jakieś zdolności czy talenty, aby osiągnąć tak niesamowity i nieprzeciętny osobisty sukces. Oczywiście wymagane są pewne zdolności, ale to są zdolności, które każdy, absolutnie każdy może nabyć, i o tym będzie nam dzisiaj mówiła. I w naszym biznesie, gdzie czołowe pozycje są w większości zajmowane niestety przez płeć męską, jako kobieta mówię niestety, należy ona do nielicznych kobiet, która znajduje się właśnie w czołówce liderów nie tylko u nas w Europie, tylko na całym świecie, i cieszę się niezmiernie, że przyjęłam moje zaproszenie, bo u niej teraz jest 12 w nocy, po 12, bo mieszka w Dubaju, i mimo wszystko znalazła czas, żeby podzielić się z nami doświadczeniami. Wydaje mi się, że z tych doświadczeń skorzysta absolutnie każdy, obojętnie czy jest osoba, która jest w biznesie network marketing, czy prowadzi swoje własne biznesy. Na pewno z tych jej przemyśleń i opinii na pewno coś wyciągnie. Witam serdecznie podwójnego double diamond Stefania Lo Gatto. Stefania, I know that you can hardly wait to rock and roll. The first question I will first say in Polish and then translate into English. Więc pierwsze pytanie, które chcę Stefanii zadać, to, że jak już wspomniałam, nie miała, jak zaczęła swoją karierę parę lat temu w naszym biznesie, to nie była żadnym trenerem, nie była coachem, nie była jeszcze network marketing profi. I chcę ją zapytać, jakie są wymagane zdolności, co jej pomogło, aby odbić się od tego i zdobyć ten breakthru, wejść naprawdę na same szczyty naszego biznesu, jakie zdolności tutaj są potrzebne. Stefania, I will switch into English, so I will skip the translation of the longer introduction because I think you know all the description, but I said during my presentation, my introduction of your person, that you are not the typical pragmatic, down-to-earth businesswoman. Quite the opposite. You are very warm-hearted woman who achieved the personal success not based on special creativity or special skills. You were not network marketing profi when you started the business in our branch. You were not a coach. So tell me, what helped you? What skills are important from the very beginning to achieve such amazing success you've achieved? First of all, hi Alina, hi everybody. Thank you so much for inviting me here tonight. I'm very, very honored to be. Stefania, hang on a minute. Mogłabym wszystkich prosić o wyłączenie mikrofonu. Please switch off the microphone during the webinar because it might be disturbing. Okay, Stefania, go on. Do you need to translate me when I talk, or? Yeah, I need the translation. Okay, so I don't go on forever. So, well, yes, exactly like you said, Alina, I still today, I don't consider myself a professional networker. I never really
started thinking I would be professional. Faktycznie, Alina, tak jak powiedziałaś, ja do tej pory nie określam siebie jako profesjonalnego networka i takich zdolności wcześniej też absolutnie nie miałam. I absolutely started not really knowing what I was doing, but I understood one very important concept. Ja od samego początku może i wszystkiego nie zrozumiałam, ale zrozumiałam jeden bardzo ważny koncept. That was love the products, use them, and if you like them, just share them like you share anything that you love. I zrozumiałam jedną rzecz. Pokochaj te produkty, używaj tych produktów i jeżeli naprawdę z tych produktów jesteś zadowolona czy zadowolony, podziel się nimi z innymi. Honestly, I believe one of the reasons of my success is because I always kept it very simple. Tak szczerze mówiąc, jeden z moich największych sekretów mojego osobistego sukcesu jest to, że ja wszystko robię w bardzo uproszczony sposób. When people saw me talking about the products, when people saw the way I did the compensation plan, they thought, well, if she can do it, I can do it. I osoby, z którymi ja rozmawiałam i przedstawiałam im również plan marketingowy, robiłam to w tak prosty sposób, że każdy po mojej prezentacji doszedł do wniosku, no jeżeli ona była to w stanie zrobić i w stanie zrozumieć, to ja też będę w stanie to uzyskać. Because one of the biggest issues that we have in this profession, because it's a profession, one of the biggest issues that we have is that people don't think they can do it. They don't believe enough in themselves or enough in the company, enough in the product that they think they can do it. Jeden z największych w sumie wyzwań i problemów w naszym biznesie jest to, że większość ludzi nie wierzy w to, że jest w stanie to zrozumieć czy coś osiągnąć. And one of my biggest blessing was because I never did network marketing. I took this business in a positive way. I never doubted a day in my life that this doesn't work. And people felt that when I spoke to them. Jednym z moich takim, no jak to Stefania powiedziała, nawet błogosławieństwem było to, że ja od samego początku nie miałam absolutnie żadnych wątpliwości, że uda mi się tutaj osiągnąć sukces. Nie miałam absolutnie żadnych wątpliwości w produkty, w branżę i w firmę. So obviously I built on the products, I built on the love. I'm a woman, I love beauty. I was always like this. I didn't change in Genes. I mean, I always loved everything about health and beauty. I lived in Miami, I lived in LA, so I was very oriented with this generation young. No, ja zbudowałam biznes przede wszystkim na produktach, ponieważ faktem jest, że jako kobieta ja bardzo interesowałam się wyglądem i zdrowiem. Żyłam w wielu krajach, również w Miami, w Los Angeles, a tam wszystko kręci się właśnie wokół dobrego wyglądu, dlatego dla mnie to było bardzo, bardzo proste to, co proponuje Genes. When I lived in the United States, I had a basket on my table full of supplements. So when I got to know the supplements of Genes, I really passionately loved them. Ja jak jeszcze mieszkałam w USA, to miałam w ogóle na moim stole cały koszt z różnymi suplementami. Dlatego jak poznałam te od firmy Genes, to ja się autentycznie zakochałam w tych produktach i odkryłam niesamowitą namiętność w stosunku do tych produktów. I had immediate results with Reserve, for example. I have an allergy, and by taking Reserve, I still have the allergy, but I don't have the symptoms of, for example, of being allergic to dust. And I live in Dubai, with sand and everything. So for me, that's like, wow, I need to tell the world. Ja miałam od razu bardzo szybkie efekty używając tych produktów, na przykład naszego produktu suplementu Reserve, bo jestem alergiczna też na pył, a mieszkając w Dubaju, to wiecie jak Dubaj wygląda, tam jest wszędzie dużo piachu. Ona ma w dalszym ciągu tą alergię, ale nie ma po tym produkcie żadnych symptomów tej alergii. I od razu się chciałam podzielić światem. Now, I'm not going to go in details with all the products, but I have a story, literally, like
a miracle story with all the products, either about me or somebody in my family. I nie chcę teraz wchodzić w detale, w te produkty, ale ja faktycznie mam na podstawie własnej osoby niesamowite historie, nawet cuda, które się zdarzyły i nie tylko na mojej podstawie, ale na podstawie moich znajomych, które ja po prostu innym opowiadam. With the Luminous line, for example, in the beginning I didn't like it so much because it didn't make my skin hydrated enough, and I actually got worse. I had a dermatitis here and I got worse in the beginning. Na przykład, jeżeli chodzi o nasze kosmetyki Luminous, to ja na początku tymi kosmetykami nie byłam aż tak zachwycona, ponieważ ja miałam wrażenie, że one wystarczająco moją skórę nie nawilżają, a wręcz przeciwnie, na początku moja skóra się nawet trochę pogorszyła. But then 20 days later, it completely healed my skin, which at the time, because of the divorce, I was really in need of something really good for my skin and something really good for my body, because I was going through some personal issues. And you know, when you are bad, I wasn't eating, I wasn't sleeping, so AM and PM helped me. So it was amazing. I was in love and passionate about the products. Ale 20 dni później, po używaniu tych produktów, wszystko się o 180 stopni zmieniło, bo był to dla mnie też bardzo ciężki okres w życiu, bo przechodziłam wtedy przez rozwód, a wszystkie osoby, które mają prywatne problemy, to wiedzą, że nie można spać, że jest się ciągle zestresowanym i te wszystkie produkty zaczęły mi autentycznie pomagać i to jest to, o czym ja wszystkim innym zaczęłam mówić. So I never made myself big issues about talking to people about it, because I started many times with the product, and like I talked to you about anything that I love, a good movie, a good book, I just did it out of, not only because of the business, but because I really wanted people to use them. Everybody, my brother, my cousins, everybody's using Jeunesse because it is really amazing. I dlatego ja nie zaczęłam tego biznesu robiąc niesamowite jakieś prezentacje czy historie, tylko ja byłam w tym wszystkim bardzo autentyczna i po prostu mówiłam wszystkim moim rodzinie o tych moich efektach i tak rozbudował mi się biznes, ponieważ ja przede wszystkim robiłam to, co ja robiłam z każdym innym tematem, jak polecanie jakichś wycieczek czy podróż, ja po prostu mówiłam o tych produktach. I cała moja rodzina zaczęła to używać, ponieważ widziała autentyczne efekty. So now if you combine it together with a big necessity in my life in that moment to make money, czyli jeżeli połączysz to z olbrzymią koniecznością, z którą przechodziłam, bo ja na gwałt potrzebowałam wówczas pieniędzy. Because my why was my children at the time. I was a single mom, broke. Sometimes I would go to the supermarket. I would still wear a Chanel dress for $2,000, but I have in my wallet 20 euros to be able to buy food. That's how sad it was. I began to sell everything on eBay. I had everything. Wtedy jak zaczęłam właśnie ten biznes, to ja miałam bardzo nieciekawy okres w życiu, bo faktycznie przechodziłam przez bardzo nieciekawy rozwód. Miałam 3 dzieci, o których się musiałam troszczyć. Czasami, żeby pójść do sklepu, to pożyczyłam sobie jakąś sukienkę Chanel za 2000 euro, ale w portfelu miałam tylko 20 euro, żeby przynajmniej na zewnątrz wyglądać tak, że nie jestem całkowicie bankrotem. Dużo rzeczy sprzedawałam wtedy na eBay, po prostu tylko po to, żeby przeżyć. Dlatego to była dla mnie niesamowita konieczność. Przede wszystkim moje dzieci były moim największym dlaczego. I literally had people, which, by the way, one of them is a couple that became Sapphire 50 this month, that they didn't join the business, they didn't come, but they would go to the supermarket and buy me food. I'm not joking, because people, my friends knew, oh my God, Stefania, you don't have money to buy food, and my parents were helping me, but they were upset about the whole situation. I'm not going to go now into details, but they thought I should go back home and stay with my husband no matter what. So it was quite a tough time. So I had a big necessity also to share the business. To był też czas, kiedy moi znajomi, którzy się a propos w ostatnim miesiącu, czyli we wrześniu, uzyskali pozycję Szafira 50,
ale wówczas nie zajmowali się tym biznesem, to oni mi nawet pożyczali pieniądze, czy kupowali dla mnie żywność, bo był to dla mnie ciężki okres. Nie chcę wchodzić w detale, ale nawet od rodziców nie miałam takiego wsparcia, bo dla nich w sumie było najważniejsze w tym momencie, żebym wróciła do swojego męża i zaakceptowała wszystko, czego ja nie mogłam zaakceptować, dlatego biorąc pod uwagę całą moją trudną sytuację, to było dla mnie niesamowita, tak jak Stefania powiedziała, konieczność, żeby cokolwiek zrobić i zacząć zarabiać pieniądze. But I honestly had a big issue in sharing the business, not the products. The products, like I said, natural, but the business was a big issue because nobody took me serious because I was not a businesswoman. I was just a mom. Dla mnie największym wyzwaniem to nie było dzielenie się tymi produktami, bo to nie był problem, ale przedstawienie biznesu, ponieważ wówczas nikt mnie nie brał na poważnie, ponieważ ja nigdy wcześniej nie zajmowałam się biznesem, nie byłam businesswoman. In fact, this couple who just did Sapphire 50 this month in Portugal, they only joined Jeunesse 4 years after I started network marketing. Those were my friends. They all say no to me. They are someone that started much later. Nawet właśnie ta parka, która stała się właśnie w zeszłym miesiącu Szafirem 50, to oni mnie również, a to są moi bardzo dobrzy przyjaciele z Portugalii, to oni mnie nie brali poważnie i dołączyli się do naszej firmy dopiero 4 lata później po moim dołączeniu się do Jeunesse, czyli dopiero w sumie parę miesięcy, jakiś czas temu. Then also because of all the type of friendship we had, because of Formula One, and so, you know, like this rich people that they think like, oh, I don't need, this is a plan B for losers, this is Tupperware, and I don't want to talk about other networks, but they were like looking at me like, oh my God, poor her, she was rich, you know, and now she's poor and she's selling creams. That was the beginning, and I didn't have the ability and the way I know today to actually talk to businessmen and say, hey, you are crazy, check this out, this is the business of the future. No akurat ten krąg znajomych, który ja miałam wówczas, również poprzez mojego byłego męża, to były osoby, które się poruszały no, w takim high life. To były osoby, które należały również do Formuły 1, to były wszystko bardzo, bardzo zamożni ludzie i którzy się na początku ze mnie wyśmiewali, mówili, no była bogata, teraz nie jest i co, teraz będzie nam sprzedawała jakieś kremiki, nie traktowali tego biznesu poważnie, ten biznes był dla nich planem B dla osób, które nie osiągnęły w życiu absolutnie niczego i Stefania nie miała tych zdolności, które ma teraz i nie miała możliwości przekonać o tym biznesie. In fact, I have to be really honest, everybody that knew me said no to me. I am not joking. At the beginning. Later, some people, 2-3 years later, they came back. Some are too proud, some regret. But honestly, my warm contacts, my family, my brother, my everybody said no to me. I tak szczerze mówiąc, i to mówię całkiem uczciwie i poważnie, nikt wówczas na początku z całej mojej rodziny i z wszystkich moich znajomych i przyjaciół, nikt nie powiedział tak do mojej propozycji biznesowej. Nikt to później po paru latach, to nawet niektórzy żałowali, że wcześniej się nie dołączyli, ale na początku wszyscy powiedzieli nie. But one of my gifts is that when somebody says no to when somebody makes fun, I'm like, haha, I'm gonna prove you I am right. So they were actually, every no was one more reason to go out there and win. Ale ja jestem tak akurat skonstruowana, że jeżeli ktoś mi powie nie, to ja tym bardziej chcę mu udowodnić, że się mylił i jest to dla mnie dodatkowa motywacja. So I started, because one thing I did, I spoke to everybody about the products. So some people, for example, the wife of my dentist, because by taking Monavi, at the time I started in Monavi, my gums were not bleeding anymore when I cleaned my teeth. And my dentist was like, wow, and your gums are much more strong. And I said, oh, I'm drinking Monavi. And through him, I met the wife because he said, oh, I want to drink it. Have my wife buy it.
So, for example, today she is a Ruby in my business, and it started because of an order of a product. But when she ordered the product, I said to her, hey, if you like it, if you tell your friends, you're going to make some money, and guess what? You can use them to have products for free. Do you like products for free? That was my first distributor in my whole trip. Czyli co ja robiłam od samego początku, ja rozmawiałam absolutnie z każdym o naszych produktach i pamiętam, że rozmawiałam z żoną mojego dentysty. Akurat wtedy Stefania tak a propos zaczęła w innej firmie, która się nazywała Monabi i miała suplementy w butelce i Stefania miała bardzo krwawe dziąsła, że ciągle krew, pojawiała się krew. No i po stosowaniu tego suplementu to dentysta sam zauważył, że jej dziąsła się polepszyły. I Stefania od razu wykorzystała sytuację i powiedziała, że to jest ten produkt. Ten dentysta powiedział, słuchaj, musisz porozmawiać z moją żoną na ten temat i faktycznie od razu się z nią skontaktowała i powiedziała, słuchaj, ty musisz te produkty używać, bo mogę ci nawet powiedzieć, że jeżeli ty będziesz z nich zadowolona, to mogę ci pokazać, jak możesz mieć te produkty, które na pewno pokochasz, za darmo. Teraz ta żona tego dentysty jest dyrektorem rubinowym, ale dokładnie zaczęło się to w ten sposób. So I'm not gonna go into every detail, but if I look at my beginning, it was all about trying the product, sharing the product, and by doing so, making enough money to get more products for free. That's why today, my whole team is built on the love of the products. And you know, we are paid on how much product you drink, you take, you use, and automatically the business grows. Because if everybody just drinks Nivo and is only recruiting, then honestly, to me, it's more like a pyramid. I know I love Nivo, but it's more like a pyramid hidden behind the product. You know what I'm trying to say? Like it has to start with the right mindset. But now I'm gonna tell you how I shift also into being a better businesswoman, and that's how I became Double Diamond. Obviously, you need both. But if you ask me, you know, you're not a professional. I was not. That's the way I started. Sorry, I talk too much. Got used to it. Got used to it. Postaram się to teraz wszystko przetłumaczyć, podsumować. To było podsumowanie początku Stefanii, czyli podsumowując jej początek, to ona rzeczywiście rozbudowała i cały swój olbrzymi zespół, bo zespół, który ma na przykład we Włoszech, robi 80% obrotów całej firmy Genes, to jest właśnie tylko jej zespół. Oni zbudowali to tylko i wyłącznie na początku na pasji i wręcz no, jakiejś takiej namiętności czy miłości właśnie do tych produktów, ponieważ my jesteśmy płaceni w gruncie rzeczy za używanie tych produktów, za obroty. Oczywiście doszło wtedy do momentu, kiedy, żeby stać się dyrektorem diamentowym, to trzeba po prostu bardziej się wtedy skoncentrować na biznes, do czego Stefania zaraz przyjdzie, ale na początku chcę podkreślić, że to było przede wszystkim dzielenie się produktami i używanie jak najwięcej produktów. So now at this point, my volume starts to grow, and all of this I did it on my own. No mentor, no Unity Global platform, no Eric Worre, everything on my own. Just on a lot of passion for the product. I'm a very work ethic. I work hard. So I did lots of meetings, lots of home meetings, lots of beauty, showing the product. So I was very like a free tornado, let's put it that way. But I made a lot of volume, and at this point, Daniel and Kelvin took notice of me because all of a sudden they see this volume coming in. I na początku, właśnie w tej początkowej fazie, to ja wszystko robiłam sama. Ja w gruncie rzeczy nie miałam żadnego mentora. Ja robiłam bardzo, bo u mnie jest bardzo strona etyczna pracy, bardzo jest spotęgowana, także ja naprawdę bardzo ciężko pracowałam, robiłam mnóstwo spotkań i domowych, i beauty party, no i przez to zaczęły się robić obroty, ale wszystko sama robiłam. W tym momencie, ponieważ ja i mój zespół używali tyle tych produktów, to w tym czasie niejaki Daniel i Kelvin zwrócili na nią uwagę, bo zauważyli, że jest jakaś osoba, która robi takie obroty.
So besides Daniel was trying to get me to fall in love with him, which happened later. Okay, that's like another story. I didn't want him because he was too young and I was not ready to date. No i w tym czasie oczywiście nie tylko Denien starał się też prywatnie zwrócić na siebie uwagę, ale wtedy akurat w tym czasie to Stefania Denien nie była, to jest a propos jej aktualny mąż, wtedy nie była nim w ogóle zainteresowana, bo był dla niej za młody, ale to jest inna historia. So what he did good was to tell me, why don't you come to Las Vegas to listen to Eric Worre, so that you learn how to do this from being just naturally good because you're an extrovert and you love people and you love the product, in becoming a professional. Ale powiedział mi bardzo, bardzo ważną rzecz. Powiedział mi wtedy, słuchaj, co ty powiesz na to, gdybyś poleciała do Las Vegas na seminarium Erika Worre, ponieważ masz, no z tego wynika jakiś naturalny talent, ponieważ jesteś ekstrawertykiem, tak to się nam mówi po polsku, uwielbiasz ludzi, uwielbiasz te produkty, lubisz mówić, tak? To po tym seminarium, to co robisz tak bardziej, powiedzmy sobie spontanicznie, możesz zacząć robić profesjonalnie. So remember, I had no money to go to Las Vegas, so I told him, okay, you pay for the ticket, and then when I make money, I pay it back. And I had a list of the money I owed to Daniel, and I always paid him back because I didn't want to be together with him. So you don't want men to pay for you if you don't want to be with them. So I was like, but you need to help me because I have no money to go to Las Vegas. I powiedziałam Danielowi, okej, słuchaj Daniel, dobra, Daniel, pojadę, ale ja nie mam teraz na to pieniędzy, to co ty powiesz na to, jakbyś mi pomógł finansowo? I ja sobie zrobiłam listę wszystkiego, co ja mogę mu zwrócić. Nie wiem, czy to jest u mnie, ja słyszę chaos. Wyłącz zdalnie mikrofony, bo Ania ma włączony mikrofon. Kto ma wyłączone? Ania Egger. Ania Egger ma wyłączone. Także powiedziałam tak, zrobiłam sobie listę tych wszystkich pieniędzy, które mi Daniel pożyczał, bo chciałam mu zwrócić absolutnie wszystko do ostatniego centa, ale powiedziałam, okej, to teraz możesz mi pomóc i jak ja wtedy przyjadę z powrotem i zacznę robić poważny biznes, to wszystko zwrócę ci z powrotem. I don't understand. Did they ask you something? Who? No. No, I heard something. So I heard somebody talking, so I wasn't sure. So anyway, now, why for me was very important, and I mean, you don't need to fly to Las Vegas. You can read the books, you can watch videos, but why for me was very important to go there was because I realized that this was not just, home meetings of women, like, like a business that I thought, let's do this part-time as I look for a real career. When I went there, I realized that people were making millions of dollars, that there were many men involved, many successful businessmen involved in this business, that it was a very serious thing, and that even President Clinton said, thank you to the network marketing, to the direct selling world, because you are helping our crisis. So I all of a sudden, this game and love for the product became really something serious, something that I was like, okay, I need to share this now with proper people, with business people. I might not be a business person, but I have a huge business in my hands and I need to share it. Dlaczego dla mnie wtedy ten Las Vegas był ważny? Bo to nie znaczy, że każdy musi tam polecieć, bo są też książki na ten temat, są wideo, DVD, które można posłuchać, ale dla mnie było to bardzo ważne, ponieważ ja do tego czasu traktowałam to jako dodatkową pracę. To dla mnie była pasja dla produktów, zabawa i coś, co robiłam tak częściowo, ale pojawiając się wtedy na tym dużym evencie Erika Worre, zobaczyłam, że tam są profesjonalni ludzie, że jest bardzo dużo przedsiębiorców, biznesmenów, ludzi, którzy w tej branży, w tym biznesie zarabiają naprawdę miliony dolarów i nawet Bill Clinton podziękował branży network marketing za to, że akurat ludzie pracujący w tej branży pomagają w całej gospodarce tego kraju w czasach kryzysu i dopiero wtedy u Stefanii zrobił się tak jakby klik
że można to rzeczywiście potraktować poważnie i że zaczęła się w tym momencie zwracać również do biznesmenów, do przedsiębiorców, ponieważ widziała i dla nich tutaj niesamowitą szansę. And then I remember seeing those women on stage making 7 figures a year, and I remember thinking that I was sitting very far in the back. I didn't have VIP tickets. I was very, very back, and I'm very short. And I remember seeing on the screen these women, and I was thinking, oh my God, that's so amazing. I didn't even know that you could make so much money from this type of business. And then I was thinking, but this only happens in America. Only America works. In Europe, this does not work. But if she makes $1 million a year, I can make 100,000 as a dream. That was really my first beginning. And what is so crazy that these women that I now see, I saw it on stage 5 or 6 years ago. Now I speak with them on stage. I'm one of them, and it's like, no, this cannot be possible. It's crazy. I always tell them, it's Susan Slane and Donna Johnson. I say, girls, I cannot believe it. You were so inspiring to me, and now we are always together on stage. It's crazy. I pamiętam, że na samym początku siedziałam całkiem w tyle sali. Nawet nie miałam biletu VIP i widziałam kobiety, które mówią na scenie i które zarabiają już miliony. I ja wtedy tak siedziałam sobie z tyłu i mówię, to jest niesamowite, ile można w tym biznesie, że kobiety mogą tyle zarabiać. Milion wcale nie musi być. Gdybym ja przynajmniej $100,000 zarabiała rocznie, to już by było super, ale potem sobie pomyślałam, kurczę, ale coś takiego funkcjonuje w sumie tylko w Ameryce, a nie u nas w Europie. Niesamowite jest to, że 6 lat później Stefania z tymi osobami, z tymi kobietami, które były wówczas na scenie i które ją tak zainspirowały, to jest z nimi zaprzyjaźniona i razem z nimi stoi na scenie i przemawia właśnie do ludzi, mimo że 6 lat wcześniej wydawało jej się to absolutnie niewyobrażalne. But the way, for example, now they inspire me is in a different way, is to see this is not just, oh, 2 good years in network marketing and then everything falls apart. Those women inspire me because they've been successful with huge teams for many, many, many years. And every time I go back, their team is growing. Every time I go back, even if they had some issues, they're still going and they have this life. You know, one of them has grandchildren, and you know, she built a big house so she can have the grandchildren. So like, I love going to the most powerful women in network marketing and tour because I get so inspired by these stories. Ale co mnie właśnie też zainspirowało, to nie to, że można naprawdę pracować na przykład 2 lata w network marketing i już się wszystko uzyska, tylko wręcz przeciwnie, to są kobiety, które są od wielu, wielu, wielu lat w tej branży i co roku, jak się z nimi spotykam też na dużych spotkaniach Erika Łory dla właśnie Power Woman, że ich zespoły się z roku na rok powiększają i z roku na rok powiększają również swoje no nie tylko marzenia, ale mogą umieścić w sobie swoje marzenia, czyli to nie jest biznes, który trwa krótko, tylko widzi, że przez lata można ten biznes sukcesywnie i stabilnie rozbudować. And now then I'm gonna let you ask me more questions, but just to finish up. Yes. Always on that event, you know, Eric Worre said, okay, write down the amount of money that you would love to make a month. And then like the amount. And then I don't remember even because I'm not a number person and I'm not a money person. But I remember writing some big number, okay? And then he said, okay. And then he said, now write down, if you make that money, what will you do when you make that money? And I remember that I wrote charity, I buy a house, then I wrote, I want to take my whole family on an island on holidays without Wi-Fi, you know, everybody. Then I also wrote, I want to go to Australia with the koalas. And like, I wrote all those things, and it's crazy because everything happened. It's amazing.
I wtedy pamiętam, że to Eric Worre mówi na każdym swoim spotkaniu, na event, żeby zapisać sobie na kartkę papieru tą sumę, które chciałby się zarabiać miesięcznie. I Stefania już nie pamięta, co sobie zapisała, bo ona nie ma akurat do głowy do liczby i do pieniędzy, ale jakąś dużą sumę zapisała. I wtedy Eric Worre powiedział, teraz wyobraźcie sobie, gdyby już zarabiacie tą sumę, to co byście z tymi pieniędzmi zrobili? I Stefania pamięta, że zapisała sobie, że chce się charytatywnie angażować, że chce... Also shopping, bags, shoes, clothes, everything, because at that time in my life, rain went on my dresses that were at my friend's house in the garage. This is also important. I love everything and I sold on eBay everything. I co było dla niej również ważne, to jest shopping, czyli buty, sukienki, torebki, bo wszystko to musiała wtedy sprzedać i to sobie dała również na tą listę, że to chce całkowicie normalnie, nie mając żadnych wyrzutów sumienia, sobie kupić i zaprosić rodzinę, całą swoją rodzinę na jakąś wyspę na urodziny i polecieć do Australii, spotkać koalę, a jak wiemy, Stefania była parę dni temu w Australii, faktycznie miała koalę w rękach i powiedziała, niesamowite jest to, że absolutnie wszystko z tej listy jej się spełniło. Wszystko. So when they say that network marketing can make your dreams come true, it is true, and honestly, if you make it only a money thing, it's not enough. You have to make it, for me was, first of all, my children, give them the right education, and then experiences in life as well, so it's beautiful. But now I'm going to let you ask me stuff. Stefania powiedziała, jeżeli są osoby, które są kierowane tylko pieniędzmi w tym biznesie, to najprawdopodobniej to nie wystarcza, czyli trzeba się koncentrować na inne rzeczy, które dzięki tym pieniądzom można uiścić, bo faktycznie każdy powtarza, że odnosząc sukces w tym biznesie można spełnić marzenia i ona to absolutnie potwierdza, że tak jest, ale tak jak potwierdziła, tak jak podkreśliła, to nie mogą być tylko czyste pieniądze, ale trzeba wiedzieć, co się z tymi pieniędzmi chce zrobić. Moje kolejne pytanie będzie dotyczyło, bo żyjemy w takich czasach, gdzie już są nowe technologie i jest bardzo dużo dyskusji w naszych zespołach, czy sponsorować ludzi, czy robić prezentacje online, czy offline, czy bardziej klasycznie offline, czy teraz wykorzystać te nowe technologie. I o to chcę teraz zapytać Stefanię. Stefania, my next question is, this is a very... I have to move the phone because the battery is going down, so I just moved it. Yeah, I know. Yeah. My boyfriend has this problem with the mobile and the battery. Isn't it true? I know that. So, nowadays there is always a discussion. Is it better to sponsor and to do business in the classical, traditional way, offline? Or should we use the social media, new technology, and make the presentation on sponsoring online? There is a big discussion, and we have also people of the older generation, yes, like I honestly did not have. I had a Facebook account with 30 friends. I thought everybody was a pedophile, so I didn't want to accept them because of my children. I was afraid, and I didn't want people to see my life. So I was very private in my first life. I would say first life because of my first experience. I didn't have Instagram, and believe it or not, it's a true story. I didn't have WhatsApp. Okay, so yes, okay, I'm talking about 6 years ago. I'm not talking about 20 years ago. So I was like the worst in techno. I didn't have a smartphone. I had one of those Nokia phones that the battery lasted for a week, which were awesome. I loved them because I never had to charge them. Now look at me. I have the new iPhone. I don't know what arrived yesterday and already it's not charged. Anyway, and... Okay, I will just again. So sorry, I forgot. No problem. 6 lat temu to ja w ogóle, jak miałam swój account na Facebook, ale miałam
tam 30 osób. W ogóle te wszystkie zaproszenia, które dostawałam od facetów, to ja w ogóle ich nie przyjmowałam, bo myślałam, że sobie to jakieś pedofile i nie chciałam, żeby moje dzieci, moi synowie to widzieli. Nie miałam żadnego account na Instagram. Miałam komórkę Nokię, która bateria trwała przez tydzień, w ogóle ją nie musiałam ładować. Teraz na przykład wczoraj dostałam moją najnowszą komórkę i już muszę parę razy w ciągu dnia ładować. Ja nawet nie miałam WhatsApp wtedy, 6 lat temu. And look, I have a Snapchat account that I never used. I have Twitter account that I never used. I used for a little bit LinkedIn. Like, I'm still not at all. Like, I know that there are people that are into everything, especially in Snapchat. It's good for younger people. But for me, it's already a big job to post on Instagram, which now I prefer, and then Facebook. So it's already more than enough. But I had to teach myself to change and go out there, because I realized that people, when I spoke to them, they were going to check on who I was, and I needed to make my profile a little bit more authentic. It's not that I wasn't lying, but make people know me, make them feel like if they knew me by showing my life and my everything. Yeah. No ja mam wszystkie accounty też na LinkedIn, Snapchat i tak dalej, czego ja do tej pory nie używam, ale zdawałam sobie wtedy z tego sprawę, że muszę się tego nauczyć, dlatego ja teraz stosuję najbardziej Instagram, potem Facebook, ponieważ zdałam sobie sprawę, że ludzie chcą zobaczyć, kim ja jestem. Nie chodzi nawet o autentyczność, bo ja zawsze jestem autentyczna, ale ludzie chcą poznać też człowieka z różnych stron, dlatego wiedziałam, że muszę popracować też nad moimi profilami akurat w tych dziedzinach. Dalej nie jestem ekspertem, ale w dalszym ciągu się uczę. So the online way that I work personally is by attracting people through my lifestyle, or through posting meetings, or a flyer where people ask me, what do you do? But I would never put the logo as my profile picture. I would never spam people with pictures of the products all the time. I can put a picture of me using the products, but you don't have to spam people. People don't want to be sold to. People want to be attracted to. Jak ja używam online? Używam online przede wszystkim, żeby zainteresować ludzi, żeby ich pobudzić ich ciekawość. Ja bym nigdy nie pokazywała logo mojej firmy, czy po prostu sprzedawała produkty. Ja mogę sama siebie pokazywać, używając tych produktów, ale ja nie chcę używać żadnego spamu, bo ludzie tego nie lubią i ja bym tego nigdy nie robiła. Dlatego dla mnie, co ja na przykład pokazuję, mój lifestyle, czy pokazuję zdjęcia z moich spotkań, z moich meetingów, czy posyłam jakiś flyer, który ogłasza kolejne spotkania, ale nigdy typowo sprzedażowo. Now, obviously now that I have more money and I live in Dubai, my pictures, it's better lifestyle. But when I talk about lifestyle, is me picking up the kids from school, me having a picnic with my girlfriends, me having a meeting, or like, it doesn't have to be always, like today in Australia, of course I had really cool pictures because I was in a cool place, but that is not necessary. That's what I want to say. You can just be yourself and show what you do to people, and people will trust you. I to, faktycznie, teraz jestem już w innej pozycji, zarabiam więcej pieniędzy, mam, być może faktycznie już inny standard życia, ale to nie chodzi o to, że inne osoby nie mogą pokazywać to, co robią, bo przede wszystkim trzeba pokazywać to, co się robi. Dla mnie jest też interesujące, że pokażę, że odbieram moje dzieci na przykład ze szkoły, czy jak spędzam z nimi czas, czyli każdy może pokazać coś, co jest dla niego ważne, a co nie jest związane automatycznie z niesamowitą ilością pieniędzy. But honestly, I have to say, I built my business mostly offline. Maybe the maximum that I did with technology was to make some videos so that I could reach my whole team and post them on YouTube. And still today, if you Google my name, YouTube is the #1 place where the Google finds me, because that's how I started. It was not
through social media, but I really started through making videos, because I made videos explaining the products. I made videos explaining why network marketing. I made videos explaining not to quit. I made video, you know, telling people what to say when people tell you it's a pyramid scheme, or, you know, oh, it's a plan B for losers. I was just making videos so that I could reach everybody, because like now we are recording this, right? And because not everybody can be there. And that's why I did it. And today my videos have lots of views, and I get so many requests where if my video is in Italian, I get requests, can you please do it in English? If it's in English, can you please do it in Italian? Or because it's because they really show also how I grew in the business and how the business really works. No, powiem szczerze, że ja większość moich zespołów zbudowałam faktycznie offline, czyli w tradycjonalny sposób, ale co ja przede wszystkim robiłam, to ja od samego początku nagrywałam wideo dla mojego zespołu i te wideo pojawiały się na YouTubie. YouTube jest dla mnie numer 1, gdzie można moje nazwisko w Google też znaleźć. I robiłam wideo na różne tematy, na temat produktów, jak używać produkty, dlaczego network marketing, dlaczego nie jest to plan B dla ludzi, którzy nie mają w ogóle pomysłu na życie, jak reagować, jeżeli ktoś mówi, że to jest piramida. Czyli robiłam na różne tematy moje wideo w różnych językach. Jak robiłam po włosku, to ludzie pytali, prosili, żebym robiła to po angielsku, czyli jeżeli można powiedzieć, czy ja wykorzystywałam najnowsze technologie, to w gruncie rzeczy to były w sumie tylko w cudzysłowie wideo, które kręciłam i wstawiałam na YouTube. So that's my answer. And also there was a question from somebody, did you or do you get a lot of response, or do new people want to join your team or your person through your videos on YouTube? Or do you still make it personal? Not many, but maybe I recruit, you know, maybe 30 people I recruit like this on, but I enrolled 200, right? So not the main business, but look, I am good, and this is the way I work, is to go for a dinner where I don't know anybody and come home with a list of new contacts to invite in my opportunity business. And how I do it is by being out there, making questions, finding out what people like, what are their qualities, what are their necessities, and then I create a relationship, and then I get them into joining my business when they want. No, ja zapytałam Stefanię, czy ona dostaje dużo nowych kontaktów poprzez właśnie online, tak? A ona powiedziała, no może 30 osób w całości, czyli wcale nie aż tak dużo, ale co ona robi i jak buduje nowe kontakty, że na przykład wychodzi na kolację, spotyka tam nowych ludzi, zadaje dużo pytań, czyli chce się dowiedzieć wiele o tych osobach, których jeszcze przecież nie zna. Stara się dowiedzieć, co oni lubią, czyli idzie do domu z kolacji już z listą kontaktów i wtedy stara się budować relacje z tymi osobami, aby później zaprosić je na spotkania, na nasze opportunity meetings. Tak Stefania rozbudowuje swój zespół w ten sposób, tak? And then another thing that I think it's very important is that you work in depth. At the end of the day, once you recruited your first 20 people, you don't have to go out there and recruit. No, you need to help those people, or the content of the content, doesn't matter what level, whoever wants to work, whoever wants to do something to grow. I mean, Alina, you are an example. In my case, you're not even my peer, but let's say now it's Daniel, it's Fabi. Daniel now is my husband, so for me, it's the same, right? So it's Fabi. Then there is lots of people in the middle, and then comes you. Well, all these people in the middle don't do much, or they just make money without really working. But especially your sponsor probably is making matching bonus like crazy, right? But it's okay. She's being rewarded for introducing you to the business. You wouldn't be in Jeunesse without her. But then we don't work with
with everybody. We work with who wants to do it, who's talented, and then we go in depth. I don't care which level you are. Look, we make $106,000 a month on the team bonus. You can care about your level when you get that point. Until there, just work with whoever wants to work in your team and help everybody. Ale co jest również ważne, to nie chodzi o to, żeby ciągle rekrutować nowe osoby, ale jak już zasponsorujesz 20 osób na przykład, to zajmij się tymi osobami, czyli pomóż tym osobom, te 20 osób, które zasponsorowałaś bezpośrednio, aby one również odniosły sukces i idź w głębokość. Stefania podała tutaj akurat też nasz przykład. Ja nie jestem pierwszą linią Stefanii. Między Stefanią a mną jest jeszcze parę osób. Większość z nich nic nie robi. No, swój udział, powiedzmy sobie, dostaje, szczególnie moja sponsorka, z którą ja w ogóle nie pracuję i w ogóle nie mamy żadnych kontaktów. No, swoje pieniądze zarobi. Ale dla Stefanii nie jest to ważne, w jakiej głębokości ty jesteś, czyli nie koncentruj się tylko na osobach, które bezpośrednio zasponsorowałaś, ale pomóż tym kontaktom, tych kontaktów i tak dalej, ponieważ znajdziesz osoby, które chcą coś odnieść tutaj sukces i z nimi warto pracować, ponieważ dostajemy miesięcznie prawie że $120,000 komisji zespołowej i warto zająć się osobami, które są w twojej głębokości i chcą również tutaj stać się niezależne. Okay? I also use technology like Zoom, like webinars. Yeah, this is also important to understand. So I do use technology, but I do not build, like, for example, Taylor. Taylor is very good, but he really builds with social media. I don't do that. Ja oczywiście też używam Zoom, prowadzę webinary, ale ja nie jestem osobą, która na takie rzeczy wykorzystuje social media. My mamy w naszym zespole młodego chłopaka, ma 25 lat, został właśnie dyrektorem szmaragdowym, ale on od samego początku tylko i wyłącznie budował na social media. Stefania tego nie zrobiła, ale jak widać też można bardzo fajny sukces uzyskać. Stefania, two more questions, because I know it's late in Dubai. Now, there is always the subject, you know, when you consider our branch, our company, Jeunesse, and when you see and listen to the products, one might think this is amazing business for women. But the truth is, most of our leaders are men. Yeah, that is irritating. Not only men. The top earners are all men. All men, exactly. All men. You are actually the only exception that is so successful, not only in Europe, but also in the whole world. Then we have a lot of women on this webinar. Tell us, what do men have what we don't have, besides, of course, the obvious differences? What do we do wrong, or what we should improve? Yeah, I think one of the biggest issues about the women is that they find lots of excuses. The children, if it's not the children, it's the boyfriend, it's the husband. You know, we get busy with so many things because we are the column of the family that then we get distracted. We get maybe too product oriented and don't think about building a team. So there are many, many issues. Why do men succeed? Because men enters most of the time because of the money, and then he ends up making money because he focus on building residual income. We waste time, we're emotional, we are very, you know, we spend time on the phone gossiping. I was very lucky. One time, Daniel, you know, he was observing the way I was working, and he said, Stefania, if for every phone call you spend 1 hour, you limit yourself to 5 phone calls a day. If you spend 10 minutes and you try to say the same things, you're going to talk to much more people. So I had to teach myself to think more like a guy, but still look like a lady. And at the end of the day, we are better because we can do 2, 3, 4, 5 things at the same time, and they can't. Yeah, that's true. That's true. I could go. Listen, you just touch about them. Don't make me go there now, because now you have to translate me, because I can go on this subject. We can make a whole webinar about women power, but I don't need any men there.
Okej, my zrobimy osobny webinar tylko dla kobiet, tak? Bo to jest temat, o którym Stefania mogłaby rozmawiać godzinami, ale bez panów, także to już wiemy, tak? Będzie kolejny webinar tylko dla nas, dla kobiet, ale nie, no co Stefania powiedziała na początku, że kobiety mają tendencję znajdowania 10 000 wymówek, tak? Czy to są dzieci, czy to jest chłopak, który ma inne zdanie, czy mąż, albo na przykład za bardzo koncentrują się tylko na używaniu produktów, a nie przeskakują tej granicy, żeby zająć się biznesem, podczas gdy panowie bardziej są sfokusowani na pieniądze i na robienie pasywnego dochodu. Uważa, że to szkoda, ponieważ kobiety są multitasking, tak? Potrafią dużo rzeczy robić naraz, ale czego się Stefania też musiała nauczyć, to nauczył Denien, bo kobiety spędzają bardzo dużo czasu na telefonach i rozmawiają ze sobą, tak? Plotkują na różne rzeczy. Denien kiedyś ją obserwował i powiedział: Stefania, jak ty rozmawiasz z jedną osobą godzinę przez telefon, to w ciągu dnia zrobisz maksymalnie 5 telefonów. Ale jeżeli każdy telefon będziesz robiła przez 10-15 minut, to ty możesz rozmawiać z o wiele więcej osobami, możesz osiągnąć też i pomóc więcej osobom. Także Stefania powiedziała, że sama musiała się też nauczyć takich męskich, powiedzmy sobie, zdolności, żeby nie rozpraszać się, nie gadać godzinami, tylko żeby się sfokusować na parę osób, ale tak jak Stefania powiedziała, jest przekonana, że my mamy o wiele większy potencjał, ale to być może na osobny webinar. Okay, teraz zadam jeszcze moje ostatnie pytanie. Stefania, my last question, but you know, I gave us your word with witnesses that we have a separate webinar only for women. Yeah. Okay, my last question is events. Yeah, everybody knows, and Eric Worre says that every time that network marketing is a event business. Yeah, and there are a lot of statistics that prove and show how important it is to participate in the events. And nevertheless, still not everybody can see the importance of the event and find 1,000 excuses why not to go to the I was one of them. I know, I was one of them. Tell us, because we have, especially in our company, Jeunesse, we have now in actually 2 weeks a big corporate event in Rome, and there are still some persons that they haven't made up their mind yet. Tell us, please, why, in your opinion, but honest as usual, it is important to invest money and time to be part of the event. Hang on a minute, I have to translate it into Polish because I forgot to do the translation. Okay, I put down the phone. Yeah, I put it down when you translate because it's hurting my hand. Okej. Ostatnie pytanie, które Stefanii zadałam, ale zapomniałam przetłumaczyć najpierw na język polski, to jest temat event. Każdy z nas, który jest w tej firmie, w tej branży, wie, że network marketing to jest biznes eventowy. Nie wiem, jak to lepiej przetłumaczyć na język polski. Jest pełno statystyk, które pokazują, dlaczego jest ważne być samemu i mieć swój zespół na eventach, ale mimo wszystko wydaje nam się, że nie każdy traktuje to jeszcze naprawdę poważnie i zdaje sobie sprawę z ważności bycia na eventach. My akurat na firmie mamy zbliżający się bardzo dużo korporacyjnych event za 2 tygodnie w Rzymie. Jest jeszcze parę osób, które nie są jeszcze do końca zdecydowanych i ja zapytałam Stefanię, dlaczego w jej szczerej, uczciwej, jak zwykle opinii ważne jest, aby zainwestować pieniądze i czas, aby być częścią eventów. Okay, I'm done with the Polish translation. Okay, first of all, if you are thinking, oh my God, not one of those American jumping events where believe in yourself and go on stage and there is a big Lamborghini and everybody wants to win the car, and like I hated the idea to go to the events, okay? That was me. I was too much. I was thinking, I don't need to go to an event to get convinced or to get motivated because I am motivated. I need to work. I need to make money for me and my kids. I don't need to jump up and down, you know, and listen to those Americans
talking to me about how to believe in yourself, because I believe in myself now. So, you know, give me a break. That was my attitude, right? Moje nastawienie było takie, że jak ja już słyszałam, że będzie jakiś amerykański event, tak, że tam będą klaszczeć, podskakiwać, krzyczeć, postawią jakieś Lamborghini na scenie, że ktoś ten samochód może wygrać i chcą cię motywować, polepszyć twoją wiarę. Ja tego w gruncie rzeczy nie potrzebowałam, bo ja byłam zmotywowana, ja chciałam i pracowałam mocno, także ja nie potrzebowałam jeszcze żadnej motywacji. Ja wierzyłam w mój sukces, czyli nie chciałam polepszenia mojej wiary w to, co ja robię, także ja byłam bardzo sceptycznie nastawiona do takich eventów i nie wiedziałam, dlaczego one mają mi się przydać i po co ja tam mam być. And but thank God I won a Sapphire gala, Sapphire dinner. At the time was Sapphire, now it's Sapphire Elite. And because I was single and I wanted to dress up and put makeup in a nice dress, I decided to go to Warsaw, not because of the event, but because of the gala I won. That's the true story, okay? So thank God I went for that. And when I went to the gala next day, there was the event, and I thought, well, I already bought my ticket. I didn't have much money. I bought my ticket. I already paid for the room. I was sharing a room with 4 people. Let me see this event. And when I went in, I was very like, oh my God, what a show. You know, in the beginning, I was very critical. No team with me. I didn't take anybody of my team my first time because I had to check if this was even okay. How could I promote an event and expect my team to go there if I didn't even want to go? I went because I was the only one on my team who was Sapphire. So that's why I went. And honestly, it was the best thing that could have happened to me, because right in Warsaw, in Poland, I saw on stage a guy with a big belly. Sorry. Okay. So, to było nastawienie Stefanii, która mi powiedziała, tak? I potem była zaproszona parę, ale to jeszcze nie było w tej firmie, tylko w tej poprzedniej, była gala dla szafirów. I tak szczerze mówiąc, Stefania kupiła ten bilet tylko dlatego, bo była wtedy singielką, chciała poznać kogoś, pomyślała sobie, na takiej gali to być może dlatego się nie ubrała i tak dalej, być może też kogoś pozna. Pojechała tam sama, bo z całego zespołu ona była jedynym szafirem, a po drugie nie chciała nikogo zabierać, bo sama chciała zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, czy opłaca się to polecać innym, bo może to jest jakaś katastrofa. Dlatego pojechała z takim nastawieniem, że miała pokój z 4 jeszcze osobami, bo nie miała wystarczająco pieniędzy, żeby sobie swój własny pokój zarezerwować. I pojechała z takim nastawieniem, no zobaczymy, co to w ogóle jest. Yeah, I'm back. And I thought, and when I met this guy on stage, and he had a big belly, not one tooth here, and he only did until 5th grade, and he was making $10,000 a month, and he was telling his story, very nice story, really touching. You know, we were all crying because of his story. I thought, wait a minute, he has 2 eyes, 1 nose, 1 mouth, and he doesn't even look good like me. I can do it if he can do it. That was my motivation. It was not the big diamond. It was not the big. I was like, I can do. This was before I went to Eric Quarry. Okay, this was before I. But imagine, I was about to quit. And because of the event, because obviously you see the owners, you see the power of the company, you see that it's not an illegal business because of it's all built in your belief. And when you start to believe in the company, in the products, in the stories you see, then you can give that to the people when you talk to them, and that's how you succeed. Ale co się stało? Więc byłam na tej gali, to było a propos w Warszawie, tak, w Polsce, to jeszcze było przed tym treningiem u Erika Quarry. I co u niej to był decydujący moment, bo ona akurat znalazła się w tej fazie, w tym momencie, że w gruncie rzeczy chciała zrezygnować z tego biznesu, z network marketing, i zobaczyła na scenie faceta z olbrzymim brzuchem, chyba miał tylko tam 1 czy parę zębów, i on zaczął opowiadać swoją historię i ta historia była bardzo wzruszająca, w sumie dla każdego, każdy był wzruszony.
I wtedy Stefania sobie pomyślała, ją najbardziej zmotywował właśnie ten gruby facet, bo Stefania sobie powiedziała tak, no on ma 2 oczu, ma nos, ma usta tak jak ja, wygląda o wiele gorzej ode mnie, ja wyglądam o wiele lepiej od niego, jeżeli on jest w stanie zarobić $10,000 miesięcznie, bo to było to, ile on zarabiał, to ona powiedziała, teraz już nie ma absolutnie dla mnie żadnych granic, bo ja jestem w stanie dokładnie to samo osiągnąć. Dlatego dla niej ten event był taki ważny w momencie właśnie zrezygnowania z tego biznesu, że nie zobaczyła osoby, które niesamowicie, jaki niesamowity sukces odniosły, jak dobrze wyglądają, tylko właśnie dokładnie na odwrót i to był dla niej taki decydujący moment w życiu. Because if you think about it, the company spends millions of dollars to make an event like that. They would never make an event like this if the event wouldn't profit the company. And for the company to profit, it means that we profit because they can only profit if we do. So if they do the event, it's because they see that everybody grows and that people duplicate and that people succeed. So that's why you need to go, because you're building a team. And you don't have to come alone. You have to go yourself and bring as many people as possible. Mm-hmm. So the first time I went alone, second time I brought 11 people, third time more than 100 people. Then I don't know the numbers anymore, but I can tell you that sometimes we have 6,000 people in the room, so it's crazy. I mean, in Egypt we have more. Yeah, that was the deal, yeah. Firma wydaje miliony dolarów w gruncie rzeczy w organizowanie tych eventów. Jeżeli te eventy by się dla dystrybutorów nie opłacały, to firma by tych eventów w ogóle nie robiła, ponieważ firma robi profit tylko wtedy, jeżeli my robimy ten profit, tak? Dla siebie i dla naszego zespołu. Taka jest zależność tego. Dlatego ważna, ona była na pierwszym evencie sama, na drugim miała już 11 osób ze sobą, na trzecim 100, a teraz już w stanie nie jest tego przeliczyć, już miała 6,000 osób na evencie. Teraz w Egipcie, gdzie dołączył do nas nowy zespół, już było ponad 20,000 osób tylko z tego kraju na pierwszym evencie rozpoczynającym Żenes. Dlatego wiedząc, co eventy robią, nie tylko dla zespołu, dla siebie, jest Stefania dużą zwolenniczką tego, aby nieważne, czy pasuje czasowo, czy ma się pieniądze, nie trzeba suity zamawiać, ale żeby po prostu być na takim event dla każdego i dla całego zespołu ważne. Okay, Stefania, I think that now we will see each other, all people that are here, or at least most of them, will see in Rome. In yes, 2 weeks. I can't wait. I also can help people to meet you personally, yeah, because some of them have met you personally yet. So I can support the idea if somebody likes that. Stefania, thank you a lot. I know it's very, very late. Sorry. Yeah, I have a jet lag as well. I have a jet lag. Yeah, the jet lag as well from Australia. So Stefania, thank you a lot again. Thank you guys, it was very nice. I hope to see you all in Rome. Really, take the decision to come, and because it makes a difference. Good night. Ciao a tutti. Widzimy się w Rzymie. Dziękuję wam, kochani. Do usłyszenia, do zobaczenia i dobranoc. Pa, cześć. A moglibyśmy słóweczko jeszcze? Tak? Alinko, serdecznie ciebie pozdrawiam i Stefanię. Nie wiem, czy jeszcze jest. Właśnie nie wiem, czy Stefania jeszcze jest, czy już nie poszła, bo teraz jest chyba, która już jest po 2 w nocy u niej. Już zniknęła. Już zniknęła. Ale Alinko, ja to nagrywam. To na twoje ręce, słuchaj, bo chciałem jeszcze powiedzieć kilka słów od nas. Bardzo, bardzo cię pozdrawiamy i chcieliśmy ciebie zaprosić, ciebie i Stefanię i Daniela, na event w Polsce w styczniu. Jeżeli moglibyście przyjechać, 12-13, bardzo serdecznie was zapraszamy, bardzo was cenimy. Stefania jest ogromną inspiracją dla Polaków, tak samo jak Daniel. Słuchaj, no i tak samo ciebie uwielbiamy, więc słuchajcie, zaplanujcie coś takiego, żebyście wpadli do nas, żebyśmy 12-13 pociągnęli tą Polskę do góry.
wspólnymi siłami. Jesteś wspaniałą osobą, tak samo Stefania, ogromna inspiracja i na pewno zobaczymy się w Expo. No, także szkoda, że to się była. To na 100%, słuchaj, dziękuję Ci, ja oczywiście te miłe słowa przekażę dalej. Wiesz, widzimy się wszyscy osobiście ze Stefanią i z Danienem, bo wiesz, takie rzeczy lepiej się zawsze omawia osobiście, nie przez telefon, nie przez Zoom, tylko osobiście. Ja już sobie tą datę zanotowałam, przekażę im to i dam Ci znać. No byłoby super. Także fantastycznie, z całego serca zapraszamy, czekamy na Was, bo naprawdę jesteśmy jedną rodziną. One team, one Jones, także jeden temat. Dokładnie tak jest. Dzięki wielkie za to, że mogliśmy wziąć udział w tym dzisiejszym webinarze. Dziękujemy Wam bardzo. Ja Wam również dziękuję. To nagranie jest, ten webinar nagrywałam, także wszystkie osoby, które będą chciały, ja to mogę posłać Michałowi i Michał Wam może przekazać też to nagranie. Fantastycznie. Alinko, do zobaczenia na Expo w Rzymie. Fantastycznie. Do zobaczenia. Bardzo. Alina, gratulacje, bardzo dziękujemy za Twój wkład dzisiejszy, naprawdę fenomenalny webinar. Zoom, dziękujemy serdecznie. To się bardzo cieszę, bo wiecie, Stefanie tłumaczyć to jest horror, nie? To jest energia, czysta energia. Także już jestem całkowicie spocona. Dobrze, i tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam jeszcze raz za miłe słowa. Cieszę się, że Was to zainspirowało i coś dało, bo w gruncie rzeczy taki był nasz cel. I co? I zobaczymy się za 2 tygodnie w Rzymie. Widzimy się w Rzymie. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Bardzo. Pozdrawiamy ze Śląska. Pa, cześć. Hej. Dzięki. Pa.